Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj jest to drugi odcinek serii 3 części odpowiedzi na główne pytania, jakie otrzymaliśmy od osób zainteresowanych Panamą. Jest to opieka medyczna, uzyskanie pobytu w Panamie oraz gdzie tutaj można kupić jakieś nieruchomości, w których miejscach osiedlają się obcokrajowcy i ile to kosztuje. Dzisiaj akurat omówimy uzyskanie pobytu i rezydencji tutaj w Panamie. I teraz skakujemy do tematu, na jakiej zasadzie można zostać w Panamie. Ja tutaj bardzo uproszczę, bo nie ma co rozwodzić się nad każdą z opcji, a jest ich tak ponad 20. Tak więc wymieńmy te główne opcje i główne wymagania. Najłatwiej, zwłaszcza na początku, jest wjechać po prostu na wizę turystyczną, którą na ogół stemplują ci na lotnisku. Jest ona ważna dla obywateli Unii Europejskiej na 3 miesiące, ale ci, co mają paszport amerykański lub kanadyjski, mogą tutaj przebywać do pół roku na wizie turystycznej. Potem trzeba opuścić Panamę, słyszałem, że na około tydzień, i można wrócić na kolejne 3 miesiące albo pół roku, w zależności na ile pozwala ci twój paszport. Typowo latynoskie podejście to jest: twoje prawo jazdy jest ważne tylko na 3 miesiące. No i taki szkopuł mały. Jak to? Prawo jazdy jest ważne na 3 miesiące, a ja tutaj mogę być na pół roku. To co ja mam robić z kolejnymi 3 miesiącami, kiedy moje prawo jazdy już nie jest ważne? Jakoś nikt z tym nie miał żadnego problemu. To jest w końcu Panama. Najbardziej popularna opcja, aby tutaj zostać na stałe i nie musieć wyjeżdżać i wracać, to jest uzyskanie permanent residence, takiej rezydencji stałej. Mamy ją my i prawie wszyscy znajomi, których tutaj mamy. Kilka sposobów. Myśmy uzyskali to na zasadzie Friendly Nations Visa, taka lista zaprzyjaźnionych krajów, i w sumie większość osób akurat korzysta z takiej opcji. Jest i Polska, i Kanada, i Stany, i bardzo dużo innych krajów są na tej liście, więc nie ma z tym żadnego problemu. Aby uzyskać tą wizę, potrzeba tutaj kupić jakieś mieszkanie lub dom za co najmniej $200,000, albo na przykład wpłacić na konto w banku co najmniej $300,000, albo na przykład trzeba tutaj mieć pracę zagwarantowaną przez jedną z panamskich firm. I najczęstszą opcją jest to, że po prostu osoby, które tutaj się przeprowadzają, i tak gdzieś muszą mieszkać, więc kupują dla siebie jakieś mieszkanie albo dom. I nie ma tutaj ograniczeń, jak w niektórych krajach, że to musi być kupione tylko w pewnych osiedlach. Tutaj kupujesz co chcesz i za ile chcesz, aby było powyżej pewnego limitu. Dodatkowo jeszcze powiem, że tutaj nie ma ograniczeń, jak na przykład w Meksyku, że nie możesz jako obcokrajowiec kupić w takim pasie 5 kilometrów od wybrzeża. Jeszcze raz, Panama to duża wolność, kupujesz gdzie chcesz, co chcesz. Są dodatkowo takie 2 inne opcje dla tych, co nie są na liście zaprzyjaźnionych krajów, ale chcą się osiedlić na przykład nasi sąsiedzi Polski ze wschodu. Dla tych, którzy mają więcej czasu i mniej pieniędzy, to jest wiza self-solvency, taka niezależność finansowa. Wtedy już trzeba kupić nieruchomość za minimum $300,000. Można je też włożyć do panamskiego banku na dłuższy termin, ale to chyba za bardzo nie ma sensu, bo i tak takie osoby kupują na ogół tutaj jakieś property. A ci, co mają dużo kasy i mało czasu, korzystają z takiej opcji wizy inwestycyjnej. No to wtedy już trzeba kupić coś za co najmniej $500,000, ale wtedy wszystko odbywa się bardzo szybko i ten pobyt stały uzyskuje się już bez żadnego problemu w bardzo krótkim terminie. Jeszcze taką bardzo popularną opcją jest wiza dla emerytów. Większość obcokrajowców, którzy tutaj przyjeżdżają, tradycyjnie to już są na emeryturze i tutaj mają bardzo niskie wymagania, bo trzeba potwierdzić tylko $1,000 miesięcznej emerytury. No i dziwne, bo to trzeba mieć ukończone 18 lat. Można mieć $750 emerytury nawet, ale trzeba wtedy posiadać jakiś dom albo mieszkanie za co najmniej $100,000. Stąd też, jak widzicie, ta poprzeczka bardzo nisko spada, jeśli chodzi o emerytów, a w sumie nie znam krajów z Europy Zachodniej czy ze Stanów, gdzie akurat emerytura by była mniej niż $1,000. No może za wyjątkiem pewnych tam opcji w Kanadzie, bo oni potrącają, jak wyjedzie się z Kanady. Wtedy dają jeszcze jakieś wyrównania i tak dalej, co powoduje, że zarabia się ponad $1,000, ale tutaj trzeba uważać, bo jak wyjedzie się poza Kanadę, Amerykanie tego problemu nie mają, ale jak wyjedzie się poza Kanadę, no to wtedy ucinają te dodatki wszystkie i się okazuje, że nawet się nie ma $1,000 na miesiąc.
I jeszcze są takie inne, 3 takie opcje wizowe, o których warto wspomnieć, ale one są dużo mniej popularne, ale coś takiego jest zresztą nie tylko w Panamie, ale i w innych krajach tutaj w regionie. Jest to taka wiza, jak ma się pewne inwestycje w zalesianie terenu. I akurat Brazylia czy Kostaryka, no to są bardzo podobne, jeśli chodzi o to. No nie znam takiej osoby, która by z tego akurat korzystała. Można się ożenić albo wyjść za mąż, jest to kolejna opcja. I ostatnio wprowadzili coś takiego jak nomad visa. Ale tutaj zanim te osoby się podpalą, że no to ja sobie będę pracował, gdzieś tam nie muszę mieć wiele, z sobą będę mieszkał, to nie jest takie łatwe. Oczywiście trzeba mieć jakiś tam dochód roczny albo miesięczny, to jest to tak minimum tutaj jest $3000 na miesiąc albo 36 000 na rok. Ale szkopuł jest w tym, że jest to wiza tylko na 9 miesięcy i jest bardzo dużo papierologii z tym związane. Trzeba udowadniać, że pracuje się dla tej firmy i z jakich źródeł ta firma bierze pieniądze i trzeba jakieś dokumenty potwierdzić, że ta firma w ogóle jest tam zarejestrowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem można przedłużyć to o kolejne 9 miesięcy i to jest wszystko, więc w sumie daje to 18 miesięcy, z tym, że nawet jak się przedłuża o te kolejne 9 miesięcy, to trzeba wszystkie te papiery składać jeszcze raz od nowa. No i wtedy jak doliczysz, że za każdym razem kosztuje ciebie od 1500 do 2000 dla prawnika i dla tych wszystkich urzędów państwowych, no to 2 razy musisz to składać i 2 razy musisz płacić o to, no to nie wiem, czy to ma za bardzo sens. My tutaj nie znamy za bardzo takich nomad expats. Oni bardziej może przyjeżdżają tutaj po prostu jako turyści, bo daje ci to automatycznie pół roku, a potem sobie wylatujesz na 1 tydzień do innego kraju i sobie znowu przylatujesz i masz święty spokój. Przez pół roku nie musisz żadnych dokumentów za bardzo składać. Stąd też jest to taka opcja dosyć popularna dla tych akurat, którzy nie chcą jeszcze nic tutaj kupić i po prostu chcą sobie powynajmować i zobaczyć, jak tutaj się żyje. Jakby mieli Państwo jakieś pytania, to proszę zamieszczać w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym.